Witajcie! Dzisiaj zabieram Was pod ziemię, a konkretnie do tunelu rozciągającego się pod Londynem. Jest to miejsce pełne tajemnic, ale i uroku. Usiądźcie więc wygodnie i w drogę. Historia Leake Street była skromna. Tunel pierwotnie służył jako droga przejazdowa pod stacją Eurostar przy Waterloo, używana przez samochody, często taksówki, aby dostać się do wyjść i parkingów. Jednak po przeniesieniu terminala Eurostar do St. Pancras International w 2007 roku, tunel stracił swoje pierwotne zastosowanie i popadł w zaniedbanie. Przełom przyszedł w maju 2008 roku, kiedy brytyjski artysta uliczny Banksy zaprosił grupę street artowców na wydarzenie znane jako Cannes Festival, nazwa będąca grą słów z francuskim festiwalem filmowym Cannes, które odbyło się dokładnie od 3 do 5 maja 2008 roku. To właśnie tam 29 artystów zaczęło pokrywać ściany tunelu barwnymi muralami, tagami i obrazami. Banksy podał w brytyjskim dzienniku The Telegraph, że graffiti nie musi być wandalizmem, może przemienić zaniedbane miejsce w przestrzeń pełną kreatywności i energii. Tę ideę można uznać za fundament współczesnego charakteru tunelu. W listopadzie 2008 roku własność tunelu przeszła z Eurostar do Network Rail, a ruch samochodowy został ograniczony wyłącznie do pieszych. Od tego czasu Leake Street Tunnel przestał być zwykłym przejściem, stał się stałą, choć dynamiczną, przestrzenią artystyczną. Każdy, kto ma farby w sprayu, może tu spróbować swoich sił, bez konieczności uzyskiwania jakiegokolwiek pozwolenia. Wynik? Tunel jest jak żywy organizm. Jedno graffiti może istnieć jeden dzień, jeden tydzień lub jeden miesiąc, dopóki ktoś inny nie przemaluje go na nowo. To właśnie niekończące się przemiany sprawiają, że nawet po wielu wizytach można za każdym razem zobaczyć coś nowego. Wielu fotografów, artystów, turystów i fanów street artu przyjeżdża specjalnie, aby rejestrować te zmiany. Graffiti i street art generalnie w Wielkiej Brytanii są nielegalne, jeśli nie są tworzone za zgodą właściciela muru czy struktury. Tunel Leake Street to jedna z niewielu legalnych przestrzeni, gdzie artyści mogą działać bez narażania się na konsekwencje prawne. To czyni z niego wyjątkowe miejsce w całym Londynie i Wielkiej Brytanii. Codzienne dzieła to nie tylko kolory, to społeczna rozmowa prowadzona natychmiast, tu i teraz. Motywy polityczne, popkultura, komentarze społeczne czy po prostu impresje wizualne – wszystko ma tutaj prawo bytu, póki powstaje z pasji i szacunku dla innych. Mimo że graffiti jest tu gwiazdą, przestrzeń wokół Leake Street także zyskała nowe życie. W ciągu ostatnich lat odrestaurowano wiele łuków kolejowych obok tunelu, które teraz mieszczą restauracje, bary i kawiarnie, jak choćby knajpy tematyczne i miejsca spotkań społeczności artystycznej. To dowód, jak dawna przestrzeń przemysłowa uległa kulturalnej rewitalizacji. Interesująca rzecz. Chociaż Banksy zapoczątkował tunel i jest z nim nierozerwalnie związany, to raczej żadne z jego oryginalnych dzieł z 2008 roku nie przetrwało do dziś, ponieważ praktycznie wszystko zostało przemalowane przez artystów w kolejnych latach. W ten sposób tunel stał się bardziej wspólnotowy niż autorski. To, co musicie wiedzieć przed wizytą, to brak opłat za zwiedzenie tunelu. Jest to wolna przestrzeń, do której można wejść bez żadnych biletów czy rezerwacji. To jednak sprawia, że lepiej jest tam chodzić w kilka osób i w dzień. Jeśli jesteście turystami, którzy chcą zobaczyć coś nowego, to rozsądniej będzie poprosić kogoś znajomego albo osobę, z którą przyjechaliście o to, aby tam z wami poszła. Teoretycznie jest tam tak samo bezpiecznie w dzień jak w całym Londynie. Nocą za to może być różnie, dlatego środek dnia jest według mnie najbardziej optymalny do zwiedzania. Dziękuję za obejrzenie do końca kolejnego filmu z podróży po Londynie. Jeśli jesteś nowym widzem, zostaw proszę łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeśli jesteś ze mną już od dłuższego czasu, to łapeczka wystarczy. Pamiętajcie o możliwości wsparcia kanału.
Link w opisie. Do zobaczenia niebawem.